Klimatyzacja. Tylko latem, czy może też zimą? Jakie ma plusy? I jakie ma minusy? To wszystko w dzisiejszym odcinku, więc nie przedłużając dalej. Zapraszamy. Ja dzisiaj nie będę nic mówić, bo jest tu za zimno. Czemu jest tu zimno? To odpal klimę, jak ci jest zimno. Klimę? Jak jest zimno? Tak, tylko w inny sposób odpal ją na grzanie. No ale to brzmi jak jakiś żart. Nie, to wcale nie jest żart. No ale jak w aucie masz klimatyzację, no to wtedy jest ci chłodno, fajnie i przyjemnie. Jak kupujesz auto bez klimatyzacji, jechałeś kiedyś takim autem? Na wakacje? Bardzo dużo jeździłem, jeździłem. No i co? No to jak to się ima? To świat szaleje? O co chodzi? Nie, ale te klimy w domu po prostu są wielofunkcyjne i one mogą i To grzać, mi pokaż, i bo ja chłodzić. już nie mogę. Pę. I teraz dzieje się ciepło. Jezus! Jak tu gorąco! Ale to nie jest miałam takie- pojęcia, że klimatyzację można użyć do ocieplania. Można. Jak to w ogóle, jak to działa? Jak to działa? Jak to jest zrobione? Jeżeli masz na przykład, bo rozmawialiśmy w sumie o różnych sposobach grzania i też były pompy ciepła. I to jest też pompa ciepła, tak naprawdę. Czyli to, co jest w lodówce i to, co jest w aucie. Tylko ty zawsze widzisz tą jedną stronę, czyli tą na przykład chłodzącą. W aucie chcesz mieć zimne powietrze, żeby po prostu ci leciało chciałem powiedzieć na pysk, ale nie wypada to. No, ale z drugiej strony gdzieś tam w tym aucie jest oddawane ciepło. I ten obieg można odwrócić. Tak samo w klimatyzacji w domu, że po prostu zamiast wyrzucać to ciepło na zewnątrz, można kraść ciepło z zewnątrz i żeby wrzucać ciepło do środka. Ale czy od początku tak było? Bo mi się wydaje, że od początku było utarte, że właśnie klimatyzacja kojarzy się tylko z chłodzeniem. To kiedy to się zdarzyło? To już w trakcie, że czas minął, lata lecą, ludzie wymyślają coraz to lepsze, innowacyjne rzeczy. Czy tą klimatyzację stwierdzili, że ulepszymy to, żeby to było bardziej ekonomiczne? Dlaczego to tak zaczęło Wiesz działać? Co tak naprawdę? No w Polsce jakby te takie technologie, bo to jest technologia tak naprawdę stara jak świat. W sensie może nie aż tak stara, ale no myślę, że 40, 50, 60 lat. Teraz nie chcę wam ściemniać ile, ale czytałem o tym, że już w Szwajcarii były takie duże pompy ciepła, które grzały całe miasto, więc jakby i to było jakieś 40-50 lat temu, więc jakby to jest stara technologia, tylko no żyliśmy w PRL-u wygody, no to sobie otwórz okno. No. Więc jakby później jak weszły klimatyzacje do aut, to siłą rzeczy tylko chłodziły, no i kupowaliśmy jednak klimatyzację do mieszkań po to, żeby się chłodzić. A grzanie było z kotła węglowego, no i głównie z kotła węglowego, no bo na węglu w końcu siedzieliśmy. Więc jakby po prostu my mentalnie, myślę, że w Polsce po prostu jakby nie byliśmy przyzwyczajeni, że to ma inną funkcję, no bo nie była nam potrzebna, bo to ta inna funkcja, to grzanie było zapewnione z zupełnie innych źródeł, więc o tej funkcji grzania w ogóle nikt nie myślał. No ale jakby idziemy z duchem czasu, jakby też zmienia się w ogóle sytuacja. Domy się stają coraz bardziej energooszczędne, więc ta moc, ta wydajność tej klimatyzacji do grzania okazuje się, że teraz już zaczyna wystarczać. w No tych ale nowych właśnie, domach. czy to faktycznie jest energooszczędne w porównaniu z innymi formami ogrzewania? Wiesz co, na pewno będzie ciut gorsze od takiej typowej pompy ciepła, która grzeje ci dom. W sensie, jeżeli... Ale na nią musisz też mieć miejsce, nie? W tym domu. Tak, no pompa ciepła to jest dużo więcej niż sama klimatyzacja. No klimatyzacja to masz taki mały obrazek, który wisi na ścianie, albo może też, bo są różne wersje, jakby to może też coś stać. Są takie jednostki wewnętrzne, które mogą stać, albo są takie, które możesz mieć w suficie i po prostu ci ona dmucha we wszystkie kierunki świata. Ale to typu takie dziury w suficie, jak czasami są? A to jest jeszcze inna klimatyzacja, bo z klimatyzacjami jest wiele jakby rozwiązań, ale takie najprostsze, no to że właśnie mamy sobie jednostkę zewnętrzną, gdzie jakby ona wyrzuca albo kradnie Ten ciepło. taki wiatrak na zewnątrz. Tak. Okej. Dokładnie, ten wiatraczek na zewnątrz, ten wiatraczek na zewnątrz. Natomiast w środku mamy też wiatraczek, tylko że nam dmucha i to jest ładniejsze, no bo w środku musi być ładniej. No. I one mają różne kształty, najczęściej to jest takie coś podłużnego, co sobie wisi przy suficie i dmucha na nas. Tak, dlatego w tych nowych budownictwach zazwyczaj jest wszędzie już klimatyzacja. Tylko no właśnie, ciepło działa tak, że idzie do góry. To jeżeli klimatyzator będziemy mieć u góry przy suficie, no to ciepło cały czas będzie oscylowało tylko w górnych granicach mieszkania, więc jeżeli mamy wysokie sufity, no
Właśnie dobrze myślisz, więc tak, no jeżeli są wysokie sufity, to klimatyzacja owszem dałoby się zrobić, tylko trzeba by na przykład wtedy mieć jednostkę, która jest przy ziemi, czyli takie jednostki wewnętrzne, które są takie trochę jak taki, kurczę, przyszło mi na myśl kosz na pranie, ale no, taka szafa po prostu, która stoi i ona wtedy dmucha na dół, no i jakby to wtedy te powietrze zaczyna nam jakby ruszać się i jakby mniej więcej mamy ciepło w całości, A ale to- dalej... Tak, co robić? w takiej sytuacji, gdzie mam na przykład mieszkanie z mega wysokim sufitem, to mogę połączyć sobie klimatyzator z ogrzewaniem podłogowym. Wtedy to będzie jakoś współgrało, czy to nie ma totalnie sensu? A wiesz co, możesz, tylko właśnie zaczęliśmy od tego, czy w ogóle tym klimatyzatorem da się grzać. Bo jakby ogrzewanie podłogowe, no to będę też można chłodzić. Naprawdę? Serio? Nie wiedziałam. Pomysł na kolejny odcinek, bo to też jest taka nietypowa sprawa, ale no to myślę, że tak chłodna dajcie znać w podłoga? komentarzach, czy chcielibyście odcinek o chłodzeniu właśnie ogrzewaniem podłogowym, ogrzewaniem w zasadzie Chłodzenie podłogowe. chłodzenie podłogowe, tak, dokładnie tym. Ale wracając do brzegu, wracając do ogrzewania, a w zasadzie do ogrzewania klimatyzacją, jakie było pytanie? Bo tak trochę żeśmy odpłynęli w stronę tej podłogówki. No, czy właśnie podłogówka będzie współgrała z klimatyzatorem? Czy to Jeżeli nie ma ma tylko totalnie ten sensu? klimatyzator ma chłodzić, a ogrzewanie podłogowe ma grzać, no to okej, ale jakbyś chciała sam klimatyzator w mieszkaniu, gdzie jakby są wysokie sufity, no może być to problematyczne, bo tak jak słusznie Oliwia zauważyłaś, no ciepło idzie do góry, no nawet jeżeli ta dmuchawa nam dmucha w dół po to, żeby to po prostu się zamieszało, no to gdzieś dalej no ciepło siłą rzeczy samo będzie uciekać w górę, więc może być sytuacja, że jeszcze na przykład sąsiad z dołu, byliśmy tacy głośni, że sąsiad z dołu stwierdził, że sayonara, on już tam nie mieszka, no to już w ogóle podłoga będzie zimna, no i jest nieprzyjemnie, No więc właśnie. jakby takie ogrzewanie klimatyzacją moim zdaniem ma sens jakby w takich no, normalnych wysokościach, te 2,60 to jeszcze okej, no ale jak mamy 3,20 jak w starych kamienicach, no to może Czyli być trochę biegnie. reasumując, w mniejszych mieszkaniach albo niższych jest to bardziej może opłacalne albo funkcjonalne dla klienta. Tak. Okej, czyli przy takich wysokich sufitach warto zwrócić uwagę na ogrzewanie podłogowe może, czy takie typowe grzejniki? Myślę, że i jedno i drugie, o którym odcinki też będą, jakby jak najbardziej się sprawdzą. Także tutaj subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tych odcinków. Tak, no wtedy może niekoniecznie to grzanie klimatyzacją. No chyba, że jako takie awaryjne, no bo nawet jak nie przewidujesz tą klimatyzacją grzać, to warto wiedzieć, że po prostu jeżeli wam się zepsuje to główne źródło ciepła, no to zawsze tą klimę możecie włączyć i będzie to na pewno dużo lepsze, niż gdybyście po prostu odpalili taką farelkę. Nie wiem, jak się nawet jak się mówi po polsku. Ja też mówię farelka. A, jeżeli we Wrocławiu mówią farelka, to może to już jest uniwersalne. Czy istnieje przekonanie, że klimatyzator jest awaryjny? Czy jest w ogóle awaryjny Wiesz co, w porównaniu do innych form ogrzewania? generalnie to są urządzenia bardzo jakby, klimatyzatory już funkcjonują od bardzo, bardzo dawna i jakby moim zdaniem, jeżeli ktoś to dobrze zamontuje, no to jest to w miarę bezawaryjne urządzenie, tam jest w sumie kilka Czyli typów. trzeba dobrą firmę. Dobra firma, też pamiętać o przeglądach, bo często się z tą klimatyzacją jakby zapomina o niej i o ile ona się może nie zepsuje od razu, albo nawet nie ma to aż tak wielkiego wpływu, że jest brudna na to, że się zepsuje, natomiast czy to klimatyzator, którego nie będziemy czyścić i będziemy używać i do chłodzenia, i do grzania, jak on chłodzi, to tam w tym klimatyzatorze skrapia się woda, czyli tam jest wilgoć. Jak jest wilgoć, jest dużo powietrza, jest dużo kurzu, Wszystko się rozprowadza. bakterie sobie Tak, mają i pożywkę. dlatego z wakacji często wraca się chorym, nie? Bo klimatyzacja pełną parą działa w hotelu, a no nie zawsze to właśnie czyszczą. Tak. Także pamiętajcie o regularnych konserwacjach i nawet jeżeli nie z tego tytułu, że wam się ma nie zepsuć, ale dlatego, żeby zadbać o swoje zdrowie, no bo Dla zasady. Dla zasady i dla antygrzyba, no bo grzyby to w lesie, a niekoniecznie pieczarkarnia, kurczę, waszej klimatyzacji, nawet do grzania. Z takich jeszcze ciekawostek, jakby, nie wiem, czy miałaś kiedyś mieszkanie z klimatyzacją? Mieszkałaś w jakimś takim, albo wynajmowałaś coś takiego? Nie, ale moi znajomi mieli. Jakby problem trochę z tym ogrzewaniem jest taki, że ono działa tylko w tym miejscu, w którym jest. Czyli jeżeli masz na przykład kilka pokoi,
to w zasadzie, żeby to fajnie działało, no to musi być w każdym pomieszczeniu osobna jednostka, która dmucha. Czyli nie da się tego jakoś połączyć, jak mamy przykładowo kominek i da się zrobić, żeby ta nie tuba powietrzna, jak to ładnie mówiłeś. Kurczę, teraz też nie wiem, jak to się nazywa. No, przewodami powietrznymi, żeby to rozprowadzić. No nie, no, przewodami trzeba to chłodniczymi i muszą być osobne jednostki. I są takie klimatyzacje, że masz jedną jednostkę na zewnątrz, w środku tam 3-4 jednostki wewnętrzne. To się nazywa multisplit. O, tak fachowo, tak. Walniemy jakimś fachowym nazewnictwem. I wtedy możesz sobie, ale generalnie warto jakby zadbać o to, żeby w każdym pomieszczeniu to było, w każdym, w którym chcemy, żeby było ciepło, czy też chłodno, jeżeli korzystamy z tej takiej normalnej funkcji klimatyzacji. No ale czy ona faktycznie działa tak dobrze jak taki typowy grzejnik? Bo tu już idziemy właśnie z duchem czasu, cały czas są jakieś nowe rzeczy, ale czy ten taki Dobry grzejnik? dobry grzejnik nie jest właśnie najlepszym sposobem niż te nowe właśnie wydziwiane? Wiesz co, klimatyzację w ogóle nie traktowałbym jako takie główne źródło, jako główne rozwiązanie do grzania. Moim zdaniem to jest spoko na przykład w domkach letniskowych, bo to bardzo szybko ci nagrzeje powietrze w mieszkaniu, czy też w domu. I jakby możesz to odpalić. Często już te klimatyzacje mają jakby zdalne sterowanie, nawet Wismanowe chyba klimatyzacje mają właśnie też połączenie z internetem, więc chcesz pojechać do swojego domku letniskowego, odpalasz, cyk, zagrzewa się i... Czyli w tak zwanym Holendrze to by właśnie zdało. Tak, bo tam się szybko to nagrzeje, ale szybko też się wychładza. I jakby klimatyzacja tak działa, że ona nagrzewa bardziej powietrze. I wiadomo, te mury z czasem się nagrzeją, ale jakby głównie to ciepło trafia do powietrza. No i to też ma jakieś tam swoje minusy, no bo to nie jest takie przyjemne ciepło jak na przykład z grzejnika. W sensie to jest trochę coś innego. No jednak jest ten ruch powietrza, no jakby Wieje ciepłem. wieje ciepłem, no jak chcesz zasnąć i tutaj coś tam ci Brzęczy, przemrze, no to też właśnie zastanówcie się, czy po prostu wam nie będzie to przeszkadzać, ta klimatyzacja w Hałas. sypialni. Dźwięk, No, nie? dźwięk, dokładnie. Co jeszcze z plusów jest? O, może jeszcze... No na pewno, że można to jakoś wpasować estetycznie. Że nie jest to jak grzejnik, że musi być na przykład w tym miejscu albo trudno to przestawić, tylko możesz sobie klimatyzację postawić w dowolnym miejscu, czy to też jest zależne, muszą być jakieś czynniki? Wiesz co, możesz prawie gdzie chcesz, ale z grzejnikiem też prawie możesz gdzie chcesz. No, jedno No i drugie... chyba, że mieszkasz w mieszkaniu, no i masz regipsa, nie? No to może być ciężko. Da się na regipsie wiele rzeczy powiesić, ale to żebyśmy wchodzili w budowlankę. Jakby. Na regipsie naprawdę sporo można powiesić, ale no, to się wydaje. Ale nie będziemy Ci o karton gipsie opowiadać, nie, temat rzeka. Natomiast na pewno to, że to się montuje wyżej, jakby często te nasze jakby, nie wiem, szafki, stoły, no jednak są na tym poziomie takim niższym, no a to ląduje wyżej, więc w sumie jakby nam bardziej współgra, więc tak, no pod tym względem ok, natomiast i grzejnik, i klimatyzację możesz w zasadzie dać gdzie chcesz, no później kwestia, że trzeba tam doprowadzić te rurki, no bo jakby to, co jest na zewnątrz, z tym, co jest w środku, trzeba połączyć rurkami, więc jakby o tym też trzeba pamiętać, że im jest to dalej, tym będzie to droższe w wykonaniu po prostu. Nie, że będzie gorzej grzać, tylko będzie to droższe, żeby to zrobić. No i jest to na pewno wygodne, bo wieczorem siedzisz przed telewizorem, no i nie uśmiecha Ci się może wstawać spod tego ciepłego kocyka i przekręcać ten grzejnik, a tak to wyciągasz sobie pilocik, cyk, 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 wieje, fajnie, przyjemnie, tylko no właśnie pytanie, w jakim miejscu jest ta klimatyzacja. Ale I czy jest na pilot, bo może, są na pilot, no, może nie wszystkie być są na na pilot. No właśnie, Wszystkie są chyba już na pilot. Nie spotkałem się, ale wiesz, że grzejnik możesz mieć też na pilot? naprawdę. No, Ale taki ten... Możesz mieć ze smartfona, na przykład Wisman ma taki system. Nagraliśmy też odcinek z Ciepło24, w którym opowiadaliśmy o systemie Wisman Smart Climate. I tam po prostu możesz podpiąć wszystkie swoje grzejniki do takiej aplikacji z Wismana i po prostu klikasz, a w salonie teraz podkręcamy atmosferę. Ale też z innego miejsca, nie wiem, na przykład wracasz z pracy i sobie myślisz, chcę mieć ciepło w domu i sobie już w trakcie powrotu do domu możesz to zrobić? Czy Tak, jest tak. jakiś określony zasięg? Nie, możesz skąd chcesz. Ale o tym mamy osobny odcinek, także tam tutaj się pojawi ten odcinek, także jakby Was ten temat akurat zainteresował, to śmiało klikajcie, oglądajcie. Natomiast wracając do klimatyzacji, może porozmawiamy o kosztach, no bo tak w sumie tak mówimy wszystko pięknie, ładnie, ma to swoje plusy, minusy, gdzieś tam ten hałas, ale jednak z drugiej strony szybko grzeje.
No ale szybko nie zawsze znaczy tanio, nie? Wiesz co, właśnie z tą ekonomią moim zdaniem jest całkiem okej, no bo ma to mniejszą sprawność niż pompa ciepła. Jest takie coś jak współczynnik COP. Ja wiem, przywalił teraz. COP. Przywalił COP. Mniejsza większość. Jak sprawne jest urządzenie? Ile ciepła bierze z zewnątrz, a ile potrzebuje tej energii elektrycznej, żeby to ciepło wziąć z zewnątrz. No i jak pompa ciepła ma taki współczynnik, jak bierze 4 części z zewnątrz, to jedno musi dołożyć elektryczności, tak pi razy drzwi, no to ta klimatyzacja będzie miała bliżej na 3 części ciepła, to jedną część elektryczną musi wziąć. Więc jest trochę gorzej, ale moim zdaniem nie jakoś przesadnie dużo gorzej. Czyli to było 4:1, tu jest 3:1? Tak. No więc myślę, że jakieś 15-20% będzie gorzej, natomiast no nie jest to jakaś tragedia, a było nie było, na przykład jak popatrzymy na koszta montażu, taką klimatyzację do ogrzewania, powiedzmy mieszkanie, nie wiem, 80 metrów, to pewnie się zamkniemy w 15 tysiącach, jakieś takie duo splita, że mamy 2 jednostki wewnętrzne plus jednostka zewnętrzna. Stricte klima, która też jest przystosowana do grzania, bo też pamiętajcie, że nie wszystkie klimatyzacje mogą grzać, ale nie wszystkie będą to robić tak efektywnie i nie wszystkie będą też grzały przy bardzo chłodnych jakby temperaturach na To zewnątrz. na co zwrócić uwagę przy wyborze takiej klimatyzacji? No właśnie, jeżeli ona ma grzać, no to na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, do jak niskiej temperatury na zewnątrz ona faktycznie będzie działała. I to nie, że tylko działała, tylko też właśnie, moim zdaniem, jeżeli chcecie naprawdę sobie popatrzeć, no to zobaczcie, jakie jest te COP, czyli ta sprawność, przy tych -5, -10. Czy tam jest dalej koło 2, czy już leci na łeb na szyję? No bo jak jest 1, no to jest bez sensu, to jakby nic tak naprawdę nie kradnie, tylko wszystko leci z prądu, no to bez sensu trochę. To jest pierwsza rzecz. No a druga, no właśnie, czy ona jest przystosowana do grzania i no to jest najważniejsze. Czyli warto ją też przetestować na najniższą temperaturę, żeby zobaczyć, czy ona po prostu, może nie tyle przetestować, co zobaczyć po prostu, czy na tej karcie produktu do ilu stopniach minusowych na zewnątrz ona działa faktycznie, jeszcze potrafi grzać. Teraz są klimatyzacje, które grzeją nawet do -20. U nas w Polsce teraz już nie ma -20. No ale właśnie, jeżeli mamy ten wiatrak na zewnątrz, czy on może się zniszczyć jakkolwiek przez warunki atmosferyczne? Czy w ten wiatrak nic nie wleci? Ja wiem, że tam są jakieś osłonki często, ale często też widzę, że nie ma. Wiesz co? Nie, wbrew pozorom, no tam są, owszem, no jeżeli tam by coś wleciało, no to mogłoby zagiąć bo tam są lamele, czy takie blaszki metalowe, ich jest bardzo, bardzo dużo, one są dosyć gęsto ułożone i też w tych klimatyzacjach dogrzane one są trochę inaczej skonstruowane, żeby lepiej działało to. Natomiast no musiałby tam ptak wlecieć i nie wiem, siłą się tam wciskać, no żeby to zniszczyć. Bo tak jak wleci liść, czy jakieś coś takiego lekkiego. To od no razu to oprze się, później też jakby wiatr może to zdmuchnąć. Jak ja głównie serwisuję pompy ciepła, tam też jednostka zewnętrzna wygląda tak samo jak w klimatyzacji, to one nie wyglądają, że są zniszczone. Bardziej, wiesz co, częściej widzę, że są jakieś zagięcia, jak przy montażu po prostu ludzie montują, to stawiają, no to jak dotkniesz te lamele, to faktycznie wystarczy tak delikatnie, tyle już by wystarczyło, żeby je zagiąć, no ale to musisz jednak raczej delikatny materiał, ale ktoś musiałby to celowo robić, więc jak tak przez przypadek, no to się to jednak... Czyli warunki atmosferyczne to na spokojnie. Nie, na spokojnie, nie ma się to tym przejmować. No dobra. No to podsumowując, czy klimatyzacja jest dobrym rozwiązaniem? Myślę, że w konkretnych przypadkach, czyli jak masz jakieś małe mieszkanie albo domek letniskowy, myślę, że to będzie super rozwiązanie, albo coś, co jest na wynajem i nie zawsze trzeba grzać, tylko właśnie trzeba raz na jakiś czas szybko zagrzać i nie chcemy jakby ładować się w duże koszta, jak najbardziej się sprawdzi. Natomiast jeżeli mamy kamienice, czy jakby wysokie sufity i mamy dużo pomieszczeń, no to rozwiązanie już wtedy zaczyna tracić. No i było nie było, jest zawsze ten dźwięk, no jednak będzie wentylator chodzić cały czas, kiedy musi jest to to grzać. problem właśnie, ten Tak. hałas, a niektórym to nie przeszkadza. Więc też ciekawe, czy widzowie ogrzewają klimatyzacją. Te pytanie. Dajcie nam znać w komentarzach. Pewnie to słowo zamienimy na inne, ale no dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy wy grzejecie się klimatyzacją? Czy w ogóle o tym słyszeliście, bo dla niektórych może być to czarna magia. Tak, no tutaj ani Oliwia, ani nasz kamerzysta nie wiedzieli, że tym można grzać, więc mam nadzieję, że ten filmik wam... To na pewno będzie. Temat klimatyzacji chyba mamy wyczerpany. Tak. My wiemy już, jakie rozwiązanie jest dla nas najlepsze, ale czy wy wiecie? Tak.
Jeżeli potrzebowalibyście serwisu ogrzewania, pompy ciepła, bo akurat klimatyzacją się nie zajmujemy jeszcze, ale zapytajcie, bo Jeszcze. jest 25 rok, a może już za kilka lat się tym całkiem zajmiemy jeszcze na pełną parę. Ale jeżeli byście potrzebowali serwisu bądź montażu pompy ciepła, czy też kotła gazowego firmy Wisman, to śmiało walcie do nas. Pracujemy w okolicach Katowic i chętnie Wam z tym pomożemy. Natomiast my się żegnamy. Dziękuję Ci, Oliwio, Dziękuję. i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.